No cześć siemanko, witam Was serdecznie w całej swojej serdeczności na swoim kanale, a dziś zajmiemy się możliwościami tego potworka retro, a mianowicie Toshiby P10 ze stacjonarnym, tak, już teraz stacjonarnym Pentium 4 oraz GeForce'em FX 5600, który notabene już też jest stacjonarny. Nie przedłużając, zaczynajmy. No ale dobra, co tutaj się zadziało i dlaczego tak, a nie inaczej? Jak widzicie, Toshiba jest w pełni skonfigurowana, wszystko tutaj śmiga, poinstalowany jest szereg aplikacji oraz gier. Generalnie stestowałem ją na wszelkie możliwe kąty i bardzo fajnie to tutaj wychodzi. Natomiast no, mamy tutaj mały twiścik, a mianowicie, jak pamiętacie z poprzedniego filmu z Toshibą P10, zainstalowaliśmy sobie tutaj mobilny Pentium 4. Miało to skutkować dużo niższymi temperaturami oraz dużo lepszą kulturą pracy. Jakkolwiek temperatury były dużo niższe, tak jak się później okazało, no pewne sprawy nie do końca były takie, jak planowałem. Pierwsza rzecz, jaka tutaj weszła, to nie wiem, na jakiej zasadzie tutaj ustawiona jest krzywa wentylatorów i na jakiej zasadzie działa, czy tutaj są zastosowane jakieś dodatkowe czujniki, czy to jest wymuszone stricte programowo odnośnie czasu pracy. Natomiast kultura pracy wcale nie była jakaś rewelacyjna w porównaniu ze stacjonarnym Pentium 4, który później zamontowałem. Mógłbym nawet rzec, że byłby to taki trochę efekt placebo. Natomiast no, to by było jeszcze do przebolenia, ponieważ no cóż, niższe temperatury, tak? No tak, ale z drugiej strony zacząłem ten sprzęt mocniej testować. I jak się okazało, spójrzcie tutaj na wyniki testów. Tutaj mamy wyniki testów przeprowadzone czy demarki na Pentium 4 Mobile 2 GHz, 2,2 GHz, przepraszam. Wyglądają mniej więcej w ten sposób. I z racji tego, że byłem człowiekiem, który miał FX 5600 w stacjonarce, co prawda z atlonem XP2000, no ale mógłbym rzec, że to jest mniej więcej w tym momencie to samo. No to coś mi tu nie grało. Pamiętam, że wyglądało to trochę inaczej. Co za tym idzie, zacząłem kombinować. Kombinując, doszedłem do wniosku, że kurde, no chyba tutaj jest temat tego procka. Co za tym idzie, wymieniłem go tutaj na Pentium 4 2,8 GHz z hypertrendingiem. No i kurde, wow, popatrzcie co się wydarzyło. Biorąc pod uwagę wcześniejszą punktację, zwróćcie uwagę na punktację, gdzie nic nie zmieniłem poza prockiem. Masakra, nie? Wychodzi na to, że Pentium 4 Mobile nie jest zbyt imponującym procesorem i ktoś by tutaj mógł powiedzieć, hej, on Ci nie boostował do góry i utrzymywał się na częstotliwości taktowania 1,2 GHz. Co za tym idzie, dlatego miałeś taką niską punktację. I powiem Wam szczerze, że tak, też mi to przyszło na myśl. Też o tym sobie pomyślałem. No i kurde, szczerze powiedziawszy, przez jakiś czas to zacząłem sprawdzać, ale okazało się, że nie, on boostuje do 2,2 GHz. Co za tym idzie, jest strasznym bottleneckiem dla FX 5600, co jest dla mnie, kurde, trochę nie do pomyślenia, no ale wyszło jak wyszło. W momencie, kiedy doszedłem do momentu, gdzie już zrozumiałem, gdzie popełniłem wcześniej błąd i wrzuciłem tutaj stacjonarny Pentium 4 AIDA 32. Jak sobie zobaczymy tutaj zaraz w AIDzie, mamy tutaj procesor w tej chwili stacjonarny i on bardzo ładnie daje nam tutaj radę. Mamy tutaj Pentium 4 HT 2,8 GHz na jądrze Northwood, czyli tym troszkę chłodniejszym, z 512 KB cache'u. Generalnie procek niczego sobie i po sparowaniu z tym FX-em daje nam fajne rezultaty. Samą Nvidia FX 5600 udało się przetaktować do wartości stacjonarnego odpowiednika. Co za tym idzie, mamy tutaj w tej chwili stacjonarny odpowiednik w laptopie mobilnym. Mamy stacjonarny procesor i w zasadzie stacjonarną grafę. I teraz dlaczego Windows 98?
Powiem Wam szczerze, że tutaj są dokładnie takie same odczucia, jak w przypadku momentu, kiedy ja osobiście sam miałem Athlona XP i FX 5600. Generalnie, jeżeli chodzi o wydajność w grach DirectX 9, FX 5600 zawsze był trochę takim żartem, więc tutaj nie możemy liczyć na jakieś fajerwerki. Okej, odpalimy te gry, natomiast no, szału nie będzie, tak? Jesteśmy głównie skazani na rozdzielczość low. No i będzie to działać, jak będzie to działać. Natomiast jeżeli chodzi o gry DirectX 8.1 i niżej, mamy dużo wydajniej pod Windowsem 98. I tak było w przypadku, kiedy jeszcze miałem w 2003 roku taką konfigurację u siebie w domu. I okazało się, że nic się nie zmieniło na przełomie ostatnich 20 lat. Ciągle wygląda to mniej więcej tak samo. W momencie, kiedy pod XP-kiem wyniki w 3D Markach wyglądały w ten sposób, tutaj mamy z 2001, tutaj mamy z 2003, tak pod 98 wyglądają już w ten sposób. Tutaj mamy z 2001, tutaj mamy z 2003. I teraz ok, w przypadku 2003 mamy spadek o około 100 punktów, ale nie robi nam to tak naprawdę żadnej różnicy. Natomiast w przypadku DirectX 8.1 mamy tutaj solidny wzrost. Tak naprawdę te ponad 9000 punktów robi nam już tutaj jakąś robotę i jesteśmy w stanie tutaj coś na tym ograć. Dlatego też, jeżeli wybieracie tutaj stacjonarny procesor na stacjonarnym chipsecie z jakąś grafiką ze stajni Nvidia FX, pamiętajcie, że lepszym wyborem będzie dla Was Windows 98. Będzie optymalniej, wydajniej i ogólnie fajniej to będzie działać. Natomiast nie jest to reguła, jak zobaczycie na nadchodzącym filmie dotyczącym również FX 5600, tylko na trochę innej platformie. W zależności od zastosowanej platformy, a nie samej grafiki, te różnice są czasem na korzyść Windowsa 98, a czasem na korzyść Windowsa XP. Dlatego, tak jak mówię, jeżeli macie tutaj stacjonarne Pentium 4 na chipsecie Intel 865 i do tego macie jakiegoś FX-a, ładujcie 98, będzie szybciej, będzie wydajniej, będzie bardziej responsywnie. Natomiast jeżeli idziecie w inną platformę, w platformę mobilną, gdzie jest zastosowany FX, no to tu już w tym przypadku wchodzimy sobie w Windows XP, ponieważ no, działa to lepiej i sprawniej. I generalnie, jeżeli chodzi o Toshibę P10, no to chyba tyle. Dla mnie, ja osobiście potestowałem ten sprzęt i jak zaraz zobaczycie, jeżeli chodzi o same gry, radzi sobie całkiem zacnie. Bardzo fajnie tutaj działają gry z ery DOS. Oczywiście poprzez emulację z poziomu Windows, natomiast dźwięk jest jak najbardziej ok, nic nie przycina, wszystko fajnie śmiga, a dodatkowo syntezator MIDI również tutaj fajnie emulowany jest. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś mocniejsze gry, również za chwilę zobaczycie, że też jest całkiem sympatycznie. I no, takim fajnym atutem jest fakt, że tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to wersja tak naprawdę stacjonarna. Więc jeżeli nie masz miejsca na stacjonarkę, a mimo wszystko nie chcesz się bawić w jakieś Pentium Mobile czy inne akcje, no to taki sprzęt jest dla Ciebie, dlatego że mamy tutaj tak naprawdę stacjonarkę w obudowie laptopa. Ze wszystkimi swoimi plusami i ze wszystkimi swoimi minusami. Generalnie, jeżeli chodzi o samego laptopa, po przetestowaniu stwierdzam, że kultura pracy jest nie najgorsza pomimo zastosowania Pentium 4 stacjonarnego z hypertrendingiem. Do tego, jeżeli chodzi o audio, jest całkiem fajnie, jeżeli chodzi o matrycę, kąty widzenia są jak najbardziej ok, jasność jest w porządku, wiadomo, że w duży, jasny, rozsłoneczniony dzień tutaj szału nie będzie, natomiast tak jak w takich warunkach sobie tutaj siedzimy, jest, uważam, super, dużo lepiej niż w innych laptopach na przykład z tamtego okresu. No i na ten moment z mojej strony to by było chyba tyle. Zaraz sobie zobaczycie, jak tutaj jeszcze chodzą gierki. Natomiast ja co chciałem, to chyba powiedziałem na temat tego sprzętu. Jeżeli filmik się podobał,
zostawcie łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapę w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia, a chcesz sprawić, żebym miał coraz większego powera do kręcenia tego typu filmów, robienia przeglądów, retrolapków, tak żebyś mógł w końcu trafić na swój ulubiony model, no to myślę, że możesz śmiało rozważyć subskrypcję, ponieważ cały czas tutaj będą się tego typu stafy pojawiać. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć, a Was zapraszam na obczajenie, jak tutaj gierki chodzą. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother.